Osoby, które interesują się zakupem smartwatcha, na pewno przyglądały się tym dwóm zegarkom. I pewnie nie jedna z nich zadała sobie pytanie, który będzie bardziej odpowiedni dla mnie. Samsung Galaxy Watch Active 2, czy może Galaxy Watch w wersji 46 mm? Zaraz postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam. Wygląd tych zegarków to kwestia sporna. Czytałem Wasze komentarze pod moimi filmami. Tak, czytam je wszystkie i zdecydowanie wynika z nich, że ładniejszy jest ten drugi zegarek. Ja pozwolę się nie zgodzić z tymi komentarzami i mnie dużo bardziej urzekł Active, ale już tłumaczę dlaczego. Wersja 44 mm, bo takiej jestem w posiadaniu, ma o 1/10 cala większy wyświetlacz. Niby takie nic, ale brak mechanicznego bezela i zrównanie ekranu z czarną ramką sprawia, że ekran wydaje się dużo większy. Active 2 jest zdecydowanie bardziej smuklejszy i lżejszy, przez co łatwiej zapomnieć, że jest zapięty na nadgarstku. 46 mm Galaxy Watch jest masywniejszy i swoim wyglądem bliżej mu do jakiegoś G-Shocka. Ogólnie nie był dla mnie za duży, ale zdecydowanie Active 2 w obu wielkościach będzie lepszą opcją dla osób o chudszych nadgarstkach. Same parametry są bardzo podobne, dlatego nie będę się nad nimi za bardzo rozwodzić, ale jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam do moich poprzednich recenzji właśnie tych zegarków. Co ma większe znaczenie, to ich praktyczne działanie. Tizen to chyba zmora wszystkich użytkowników Samsunga, ale według mnie jest to bardzo fajny system, który po prostu mógłby działać szybciej. Aplikacje zoptymalizowane są dobrze, ale w obu tych zegarkach zauważyłem regularne przycięcia, nawet podczas zwykłej nawigacji po menu. Fakt, że w Activie bardziej rzucało mi się to w oczy pomimo kilku resetów. Natomiast po aktualizacjach jest trochę lepiej, ale niestety nie wnoszą one niczego rewolucyjnego. Zacząłem o rance i chciałbym Wam trochę o niej powiedzieć. Kupując Activa, w głowie miałem takie: ciekawe, kiedy go porysuję i rozbiję. Minęły prawie 3 miesiące, a śladów użytkowania dalej brak. Dodam, że nie oszczędzałem go w żaden sposób, a na moim nadgarstku obecny jest praktycznie 24 godziny na dobę. Podobnie używałem Galaxy Watcha, który na ręce nosiłem rok. Na dobrą sprawę najbardziej ucierpiał pierścień, który skutecznie chronił ekran przed rozbiciem i to on jest faktycznie dobrym powodem, dla którego warto rozważyć wybór tego modelu. Oba zegarki posiadają certyfikaty wodoszczelności określane jako 5 atmosfer. Piszecie mi w komentarzach, że nie do końca pozwala to na kąpiel. Może jest pewne ryzyko zalania, ale u mnie nieraz sprawdziły się one na basenie, a podczas normalnego użytkowania nie przejmowałem się zmoczeniem ich pod prysznicem czy gdziekolwiek indziej. Jak pewnie się domyślacie, nic nigdy się nie stało. Same pomiary na basenie były w przybliżeniu dokładne, czyli rozpoznawanie styli pływania i zliczenie długości było ok. Dzięki metalowemu bezelowi na Watchu można przerzucać ekrany treningu pod wodą, natomiast Active ma całkowicie zablokowany dotyk w trybie pływania. Wadą obu zegarków, a właściwie nie można powiedzieć, że jest to wada, ale czymś, co mnie wkurzało, jest to, że po zmoczeniu zegarka dość długo musiałem czekać, aby przeprowadzić rozmowę telefoniczną przy użyciu wbudowanego głośnika i mikrofonu. Pomimo systemu wyrzucania wody, i tak mikrofon potrzebuje czasu, aby wyschnąć i żeby można było z niego korzystać normalnie. Ale tak jak już zacząłem, jest głośnik i mikrofon i można spokojnie prowadzić dobrej jakości rozmowy telefoniczne. Dzięki głośnikowi można również słuchać na tych zegarkach muzyki. Nie ma oczywiście szału, ale jakby ktoś chciał, to można. Bardziej przydatne jest tutaj mimo wszystko sterowanie multimediami w telefonie. Połączenia łatwiej odebrać na Galaxy Watchu, no bo jest bezel, który wystarczy tylko przekręcić, ale nawigacja na tym wirtualnym pierścieniu też nie jest bardzo trudna. Co prawda wymaga krótkiego przyzwyczajenia, bo mimo wszystko musimy bardziej opierać się na patrzeniu na zegarek, żeby trafić w ramkę, a nie w sam ekran. Ale ułatwieniem są delikatne wibracje, które imitują mechaniczną obręcz. I właśnie ta mechaniczna obręcz pozwalała mi czasem na odebranie i zakończenie rozmowy bez namysłu. Ale tutaj musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będziecie z tego często korzystać, no i czy w ogóle stanowi to dla Was jakikolwiek problem. Funkcje sportowe, jej! Pomiar snu działa ekstra. Korzystam z niego codziennie i dzięki tym wszystkim pulsometrom, akcelerometrom, żyroskopom można zobaczyć, ile trwa poszczególna faza snu. No i na obu zegarkach wygląda to dokładnie identycznie. Dobra, a tak bardziej serio, funkcje sportowe są i jest ich sporo. W obu zegarkach działa automatyczne wykrywanie pewnych aktywności, takich jak chodzenie, bieganie czy jakiś intensywny trening. No i tak jak już wspomniałem, mój ulubiony sen. Aktywności w zegarkach jest około 40 i w obu przypadkach są to raczej jakieś ćwiczenia z maszynami czy handlami, a nie poszczególne sporty takie jak koszykówka czy na przykład gra w szachy. Bez urazy dla szachistów. Co przemawia za wersją Active 2 to ulepszone sensory, chociażby do pomiaru pulsu. U mnie z tym bywało różnie, ale słyszałem, że niektóre osoby otrzymują całkiem zadowalające wyniki. W wersji 46 mm raz było spoko, a raz nie.
Na pewno aktualizacje oprogramowania sporo wnoszą i co jakiś czas Samsung poprawia działanie tych wszystkich sensorów. Oba zegarki potrafią mierzyć uderzenia serca w trybie ciągłym, ale to niestety skraca ich czas pracy. Jeżeli myślicie nad wykorzystaniem smartwatcha na siłowni, czy w ogóle do sportu, to ja tutaj proponuję jednak wersję Active, bo tak jak już mówiłem, jej koperta jest węższa, lżejsza i ogólnie nie czuć jej na nadgarstku. Niestety nie mogę powiedzieć tego o większym modelu, bo podczas biegania na bieżni zawsze obijał mi się o nadgarstek, no i po dłuższym czasie powodowało to już spory dyskomfort. Ładowanie. Tutaj znowu przechylę szale zwycięstwa na korzyść zwykłego Galaxy Watcha. 4 dni to tyle, ile mniej więcej wytrzymywał mi na jednym naładowaniu. No dobra, tak może 4 albo 3 z hakiem, czasami 4,5, ale niestety Active tutaj się nie popisuje i praktycznie co drugi dzień muszę kłaść go na stacji ładującej. Takie wyniki były osiągnięte oczywiście z wyłączonym trybem Always On Display. Tak częste ładowanie jest trochę uciążliwe, no i może nie sprawdzić się u zapominalskich, którzy tak jak ja przypominają sobie o naładowaniu zegarka, jak wyświetla komunikat o oszczędzaniu energii i ma 2%. Sam proces ładowania w obu przypadkach odbywa się za pośrednictwem indukcji, co jest ułatwieniem dla osób podróżujących, bo nie trzeba pamiętać o dodatkowych stacjach dokujących. Wystarczy nam smartfon z ładowaniem zwrotnym albo powerbank z indukcją. Oba zegarki do pełna naładujemy w podobnym czasie, około 2 godzin. Co jeszcze może być dla Was trochę istotne, to pasek. Z tym modelem dostajemy go w 2 rozmiarach, a jego szerokość to 22 mm, natomiast Active 2, a konkretnie wersja 44 mm, przyszła do mnie z jednym paskiem w rozmiarze M na L, który okazał się delikatnie za duży. Więc lepiej zmierzcie go sobie gdzieś przed zakupem i zadecydujcie, czy dokupić jakąś inną bransoletę. Szerokość tego paska to z kolei 20 mm, ale na Allegro znajdziecie sporo ciekawych ofert z zamiennikami. I jeszcze jedna, chyba dość istotna sprawa, to cena. Tańszy jest oczywiście model starszy, ale czy to oznacza, że jest gorszy? Na dobrą sprawę wydaje mi się właśnie, że jest ciągle lepszy od wersji Active 2, która mnie urzekła tylko swoim wyglądem i wirtualnym pierścieniem. Co do reszty funkcji to nie widzę większej różnicy po przesiadce z wersji 46 mm, więc rozsądne byłoby powiedzieć, żebyście dalej kupowali model Galaxy Watch, ale jak to mówią, no kto bogatemu zabroni? No ja nie. Jeżeli film Wam się podobał, to gorąco proszę Was o to, żebyście zostawili cokolwiek po sobie, jakiegoś lajka, suba, dzwonek, cokolwiek. Będę za to ogromnie wdzięczny. No i wszystkie linki do specyfikacji, cen i tak dalej znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Gorąco zachęcam do klikania ich, bo to pomaga mi rozwijać mój kanał. No i jeszcze mam jedno najważniejsze pytanie. Który zegarek Wam się bardziej podoba i dlaczego? Jestem po prostu bardzo ciekaw, czy udało mi się przekonać Was do mojego Activa 2. No, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!